O, dobre! Jednak 30 dni w jednym samochodzie robi robotę. Nice, to mi się podobało teraz. No, nie muszę zdradzać tajemnicy. Tajemnica już jest jasna. Sebastian dokonał tego. Big moment. I did. 2 days to get here. Happy to be here. History being made. 37 days. Yay! 36 dni, 6 godzin i 20 minut. Dokonał niemożliwego. Możliwego. Okazało się, że jest możliwe. Dogadał się z Neptunem i on go przypuścił. Tak jest. Ale opowiedzmy o tym, jak do tego doszło. Dzień 29, tak jak słyszeliście w poprzednim odcinku, bardzo dużo przygód. 30 niby był przerwą, ale trzeba było kawałek przepłynąć, żeby zaatakować Morze Irlandzkie. Okazuje się, że dzień 31 jest pięknym dniem. Co dzisiaj w planie? Przypłynąć z Walii do Irlandii, 110 km. Przepływam Morze Irlandzkie w idealnych warunkach pogodowych. Jeśli chodzi o... Po prostu mam lustro wody. Temperatura jest idealna, bo ogólnie w tego dnia były ogromne upały i w Anglii, i w Irlandii, ale na wodzie było między 17 a 20 stopni. Perfekcja. Okazuje, że ścigam się z support teamem, kto pierwszy dopłynie do Irlandii. Wygrałeś? Wygrałem. Seba wypłynął dużo wcześniej niż my mieliśmy prom. Ale rzeczywiście wtedy pocisnął i ja miałam wrażenie, że on specjalnie tak pocisnął, żeby być pierwszym, że włączyła się w nim rywalizacja. z Tak, nami. tak. I Nawet on chyba pamiętał, że chciał się w ogóle założyć, tak mi się wydaje. bo pewno wiedział, że da radę, bo warunki rzeczywiście były zapowiedziane super, bo tam było 18-20 stopni. Seba płynął, my płynęliśmy przez to samo morze, więc byliśmy spokojni, bo warunki ewidentnie były dobre, więc to rzeczywiście tak. No ale śmieszne było to, jak już był internet dostępny i Seba do mnie napisał, że gdzie jesteście, ja tu czekam, a ja myślałam, że on po prostu sobie żartuje, a on naprawdę to poważnie napisał Tak, i tam czekał. naprawdę poważnie napisał i pamiętam, że jeszcze napisał taką wiadomość: czekam jeszcze 20 minut i płynę dalej. Tak, tak. Ja Że już wtedy- dłużej nie będzie czekał. Ja myślałam, że o, sobie żałacha, a to wcale tak nie było, bo to rzeczywiście on tak mówił, bo jak dojechaliśmy, to on powiedział, no tak, no zjadłem, już chciałem płynąć, więc Tak. na szczęście napoiliśmy go zimną kolą, żeby mu było lepiej, zdaje się. I Tak, bo tylko wypił kolę i wziął rzeczy i poszedł. I nawet nie wiedział, że my idziemy za nim, bo poszłyśmy za nim, żeby Tak. go jeszcze chociaż nagrać, jak chociaż wypływa, bo nie nagrałyśmy go, znaczy ja go nie nagrałam, jak przypływa do Irlandii, więc chociaż go nagrałam, jak odpływał i on sobie z tego nie zdawał sprawy, ale to była szybka akcja, nie? tak. Dopłynęliśmy, Seba wypił kolę i ruszył dalej. Dopływam pierwszy, czekam na nich przy samym rondzie, gdzie wyjeżdżają samochody ze statku. O, To jest petarda. Mega uczucie. Siedzę sobie na kamyczku i czekam, jak oni wyjeżdżają. Nie było gdzie zaparkować, bo mamy wysoki samochód, więc oni dosłownie stali na chodniku na rondzie. No, byłem mega uchachany. W wspaniałej formie przepłynąłem te 104 km. Mega. Zajęło mi to tylko 11 godzin. Bo czyli prąd wychodzi tam- na to, że z Walii do Irlandii szybciej kajakiem niż promem. Zależy kto wiosłuje, ale można przepłynąć to w 11 godzin. Nie wiem, czy był to rekordowy czas przepłynięcia takiego odcinka, bo większość osób, które przepływa Morze Irlandzkie, wybiera krótszy odcinek, Tam wyżej. czyli startuje troszeczkę wyżej. Jeśli się nie mylę, wybrałem do tej pory najdłuższy odcinek, który ktoś przepłynął i do tego przepłynąłem chyba to najszybciej. Nie mam takich danych, Nie ma ale danych, tak mi się nie będziemy wydaje, ale dobrze. Na tym się nie kończy, jest bardzo krótka przerwa, jem kanapkę i płynę dalej. O godzinie
7:20 po południu płynę na jeszcze 17 km, które też są zapowiadane, że będą trudne. Okazują się, że było naprawdę bardzo przyjemnie, co rzadko o tym mówię, że było łatwo i przyjemnie. Ląduję na plaży, gdzie jest po prostu tłum ludzi. To musi być taka plaża jak tam, gdzie jet ski było, a my byliśmy obok. Tam to nie widziałeś tamtej plaży. Nie, no to Okej. było grubo, nie? No. Wysiadłem i po prostu mówię, nie chcę tutaj być. Po czym jedziemy na camping, którym jest totalny chaos też, ale pojawia się bardzo fajny, miły chłopak, który mówi po polsku. Rzeczywiście na tym kempingu, o którym Seba wspominał, że jest tak głośno i jest tak też ciężki klimat. Ja byłam przerażona, ja nie lubię takich kempingów. Strasznie jeszcze mając wizję, że było Seba ma tam się... dużo tak naprawdę Polaków, bo Tak. też się złapałyśmy kilka razy na tym, że coś mówimy po polsku i nagle ktoś nam odpowiada, albo ktoś też z boku mówi po polsku. Ale też fajne te sytuacje, w których ten chłopczyk podszedł i zapytał się i był zaciekawiony, a fajne są dzieci, no bo są takie szczere w tym zainteresowaniu i poprosił o autograf i później przyniósł Sebastianowi karkówkę z grilla. Robili sobie grilla i przyniósł mi kawałek karkówki, więc taki Więc to takie fajne, smak miłe. polski. Tak. I pewno taka, znowu pozytywny zastrzyk energii dla Seby, takie uznanie od ludzi, bo dorośli też później podchodzili i też się dopytywali, więc to jest ten moment i te plaże właśnie irlandzkie takie były z tym zdziwieniem ludzi i no też takim zachwytem. Okazuje się, że udało nam się znaleźć na tym kampingu, gdzie było dosyć głośno i był chaos. Na końcu kampingu bardzo fajne miejsce, żeby spać w miarę w ciszy na wzgórzu. Więc ten dzień 31 A i B był mega. Dobra, no co tam się działo? Mamy 32 dzień i opowiadaj mi, co dalej. Okazuje się, że dziewczyny też trafiły na pewien etap, gdzie nie muszę wiosłować w nocy, co jest nietypowo, bo poprzedniego dnia skończyłem zanim jeszcze, jak było jeszcze jasno. Można się normalnie wyspać. Pogoda jest fajna, świeci słoneczko. High life, support odpoczywasz. Tak. Ruszam o godzinie 7, więc totalny komfort, wyspałem się, ruszam. Ruszam na trasę 60 km. W średnich warunkach jest przerwa, lądujemy na plaży, gdzie jest bardzo dużo ludzi. W ogóle było bardzo ciepło, więc był weekend, jeśli się nie mylę. Było bardzo dużo ludzi na plażach. Support ogarnął super miejsce na auto w cieniu. Była piękna przerwa. Jadłem pizzę z nutellą. Poważnie? Ale Tak. wyszła taka z pieca? Nie. Miałem Pizzę i posmarowałeś nutellą. Miałem pizzę z poprzedniej kolacji Aha. i ją sobie smarowałem na grubo nutellą i jadłem. Perełka. Samo zdrowie. Tak. Była maść, był teragan, było spanie i o godzinie 7 wieczorem, bo czekaliśmy na obrócenie prądów, ruszam na trasę 50 km. Trasa też była stosunkowo łatwa i tutaj docieram do Dublina i przybywa tam mój przyjaciel, z którym przez dzieciństwo pływaliśmy na kajakach, Maciej Oracz, ksywa Orczyk. Pozdrawiam Cię serdecznie, więc mega wizyta. Maciej tam specjalnie przyleciał? Maciej mieszka w Irlandii, ale 2,5 godziny z miejsc z Dublina, więc dojechał autem. Gdzieś na trasie, wcześniej jak płynąłem, mówi, że mi machał, się pytał, czy go widziałem, ale nie, no, z brzegu nie ma szans, ale mam zdjęcie. No jak stanąłem w takim malutkim porcie jakby przed Dublinem, to on do nas podjechał, porozmawialiśmy, zjedliśmy wspólnie, no ja dosyć sprawnie poszedłem spać, więc to było mega miłe. I o 7 rano, ponownie bez nocki, ruszam z Dublina w górę. No tutaj przepłynięcie Dublina, spory ruch na wodzie, wszystkie możliwe typy łodzi przepłynęły mi przed nosem, czyli bardzo szybka motorówka, która transportuje ludzi, nie patrzy, czy płynie kajakarz, czy nie. Przepłynął duży prom, duży kontenerowiec, płynęły jachty, więc bezpiecznie, ale cały czas w takim napięciu, co? patrzysz w lewo, patrzysz w prawo, no mijasz
promowy ruch, więc no, to nie jest miejsce, gdzie kajakarz chce przepływać. To nie jest fajne miejsce, żeby być w tak dużym ruchu na wodzie, ale przypłynąłem to fajnie, bezpiecznie. Później trasa coraz bardziej była wietrzysta. Nie ma tutaj większej opowieści, poza tym, że w pewnym momencie pogoda była zupełnie inna niż pogodynka zapowiadała. Okazało się, że w Irlandii zapowiadana pogoda nie była tak dokładna jak w Wielkiej Brytanii, nie? Czyli na przykład ten wiatr był tak mocny, jak zapowiadali, ale jego kąt był zupełnie inny. Więc tutaj na przykład miałem sytuację, że musiałem płynąć, tak zdecydowałem zrobić, że płynąłem 5 km z wiatrem z boku, żeby móc później mieć ten komfort, że 2 godziny płynąłem centralnie z wiatrem w plecy i miałem piękny downwind. Ten downwind, czym bliżej miejsca docelowego, był coraz większy, bo szedł ten duży swell, o którym wcześniej rozmawialiśmy i te fale zaczęły się naprawdę robić poważne. No bo nakłada nam się fala swellowa z wiatrową. Z wiatrową, tak, ale to było jeszcze z tej granicy, że miałem z tego totalny fan. Z taką granicą, że wiedziałem, że już jestem na tej granicy fanu, a te fale są duże. Wylądowałem na plaży, gdzie ekipa ze mną czekała. Okazało się, że z daleka już widziałem bardzo dużą flagę. Nie miałem pojęcia, co to jest za flaga. Okazało się, że na brzegu czekała na mnie ekipa supportowa i Sean to jest kapitan, który jest odpowiedzialny za całą jednostkę, czyli to jest RNLI. Oni Taka ratują... łódź szybkiego reagowania. Tak. Poważnego. Tak. I to jest, jako ciekawostka, to są wszystko wolontariusze. Poważnie? Tak. Czyli tak jak u nas Ochotnicza Straż Pożarna. To jest ochotnicza straż pomocnicza na wodę. Nie wiem, czy wypowiadam odpowiednie słowa. No. I najczęściej są to osoby z danych miasteczek. Oni funkcjonują z pieniędzy, które są zbierane od ludzi. I on był na tyle sympatyczny, że zaprosił ekipę, że można się u nich wykąpać, zaoferował im miejsce do odpoczynku, pokazał im całą łódź, która ratuje. Opisał, że ta łódź, która jest w hangarze, staje na wodzie na takim wielkich kołach w 7 minut. Jest już w stanie wypływać. To jest konkretnie wielka łódź. Ogólnie łódź, ja nie byłem w środku, bo nie chciałem, ale są filmiki, oni też opowiadali, są siedzenia jak w kosmicznych statkach, dopięte pasami, że jest kapitan, jest mechanik, lekarz i tak dalej. Ta łódź, ona jeśli się obróci, ona nie tonie. No jest tam technologii po prostu jak w statku kosmicznym. Taka łódź bo kosztuje... oni wypływają w sztorm, to jest ekipa, która po prostu ciśnie w najgorsze warunki. Tak. Ta łódź kosztuje 5 milionów euro. Jeśli się nie mylę, ma 2 silniki po ponad 600 koni i ta łódź jest w stanie płynąć do 100 na godzinę i zatrzymać się od razu w danym miejscu, gdzie trzeba ratować tą osobę. Czyli wrzuca wstecznie i hamuje. Hamuje w danym miejscu, gdzie ma się zatrzymać. Niesamowite, bo to na wodzie nie fizyka nawet... Tak, no nie wiem, tak to opisali, No więc jakby same opowieści mega. Sean udostępnił miejsce nam, żeby się wykąpać, więc się wykąpałem. Wow, mega. Byliśmy u nich w takim lounge'u, gdzie sobie zjadłem jedzonko, odpoczywałem i przyszedł Sean, przesympatyczny facet, żeby ze mną pogadać. Ogólnie odradzał w ogóle płynięcia dalej tego dnia. Najpierw pytał, czy się nie wywaliłem, bo te warunki już były takie naprawdę, no z brzegu, jak już z brzegu było widać, że jest ciężko, jak wiesz doświadczenia, wiemy, to znaczy, że jest grubo. Z racji, że ten wiatr był w plecy, dla mnie było ok, ale zapowiadały się bardzo trudne warunki po południu i na kolejne dni, więc on odradzał płynięcia dalej. Opisywał to w taki mega fajny sposób, że on oczywiście nie może mnie zmusić, ale on namawia, żeby lepiej nie płynąć, że powinniśmy byli wcześniej i dalej zawsze informować, że się schodzi na wodę i komunikować dalsze punkty, bo ich jest wiele, że oni najczęściej wtedy też siebie komunikują nawzajem i można by korzystać z pomocy innych, bo wszyscy są bardzo otwarci do pomocy, szczególnie takich osób, które robią takie wyprawy, więc mega pozytywny człowiek, sam pokazywał filmik, jak dzień wcześniej pływał na kajaku też, turystycznym, więc mega osoba. Sebastian is a true professional and very good at what he does,
But every morning where he leaves, he should ring the Coast Guard, and when he gets to his destination, tell the Coast Guard he has arrived. It does two things. The Coast Guard knows he's safe, but during the day on his passage from A to B, he might be able to help with a rescue, because the Coast Guard likes knowing who is on the sea at all times. Odpoczywałem, analizowałem pogodę, czy da się płynąć, czy I się nie da wypływasz. płynąć. Bardzo poważne A decyzje. długo tam siedziałeś? Jeśli bym utknął w tamtym miejscu, czyli nie popłynąłbym tego popołudnia, nie dałoby mi to możliwości w środę przepłynięcia do Szkocji. Okej. Było znowu ciśnienie. Cały czas ta presja, w sumie tak jak wszystkie dni 30 przed, że było okno pogodowe, które się pojawiło i trzeba tam dotrzeć. Więc to popołudnie musiałem przepłynąć, więc o godzinie 7 wieczorem wybieram się na 50-kilometrową trasę, którą przeliczyłem, że wydawało mi się, że zajmie mi troszeczkę szybciej. Okazało się, że powinienem był wypłynąć wcześniej, bo z wielką nadzieją wypłynąłem z myślą, że chcę skończyć za dnia. Okazało się, że Sean miał rację, że warunki rozbujały się na tyle mocno, że swell był naprawdę duży. Wiedziałem już o tym, że wszystkie plaże w tym rejonie, którym płynąłem, są totalnie kamieniste, więc nie ma możliwości w ogóle lądowania na jakiejkolwiek plaży kajakiem. Jedyne miejsce do lądowania to jest w porcie, więc punkt pierwszy, trzeba do tego portu dopłynąć. Dopływam do tego portu, jak jest już ciemno. Swell jest ogromny i swell rozbija się o brzeg tej mariny. I ja muszę tam wpłynąć. Ale chodzi o to, że nie ma planu B. Jakby muszę wpłynąć do mariny, albo jestem na środku wody, gdzie wieje bardzo mocno, jest już ciemno i swell jest ogromny. Co znaczy ogromny? Wtedy około 2 metrów, ale będąc blisko brzegu, te fale jakby wracają też, nie? Czyli mamy... Robi się kocioł. Robi się kocioł, więc jest bardzo unpleasant, szczególnie, że jest ciemno. Więc wpływam do tej mariny. Dalszego wpłynięcia nie było. Naprawdę bardzo, bardzo stresujące, bo jest to bardzo wąskie wpłynięcie. Wizualnie, będąc na kajaku po ciemku, to się wszystko zmniejsza, więc mam wrażenie, że zaraz wyląduję na skałach. No, wydaje mi się, że potrzebny był naprawdę poważny skill i lata doświadczeń pływania na kajaku, żeby się tam wcisnąć z wielkością fal, które były. I miałem już tą wizję, że no kurczę, jeśli bym wylądował tutaj na skałach, ekipa jest 2 metry ode mnie, nie chcę, żeby to tak się skończyło, albo nie wiem, że wpadam do wody. I co wtedy? I co wtedy? No nie chciałbym, żeby ktoś skoczył, bo no co wtedy? No ale wpłynąłem i pierwszy raz na całym wyzwaniu przeklinam, ale na maksa, gdzie ja ogólnie mało przeklinam i byłem w totalnej, ale totalnej adrenalinie. Jakby różniło się to na maksa od tego, co się wydarzyło na kanale Bristol, gdzie byłem przerażony, a tutaj nie przestraszony, tylko w takiej... Takie jak na rollercoasterze. No, coś w tym stylu, Takie coś. nie? Wow. No i teraz wiadomo już, że następnego dnia wcześniej rano nie mogę płynąć, bo idzie sztormowa pogoda znowu. Bardzo, bardzo mocny wiatr, ten swell też nie odpuszcza, więc mamy możliwość wyspania się, wyspaliśmy się. Mamy dzień 34, jest troszeczkę stresu w powietrzu, bo ponownie mamy sztormową pogodę, czyli bardzo mocny wiatr, bardzo duży swell, który już się przebijał z południa Anglii, tutaj dopływa do północnej Irlandii.
Niby jego pozostałości tego ogromnego swellu, ale jak dla kajakarza duży swell, bo mówimy o swellu średnim, około 2 metrów. Idziemy, jest deszczowa pogoda, idziemy na śniadanko do mariny, gdzie są miejscowi rybacy. Wchodzimy do tej restauracyjki jak z filmów, taka trochę mordownia, Okej, ten ale w taki pozytywny sposób, czyściutko tego, ale mordownia. Czyli wchodzę do swoich ludzi, kutr, wchodzi do kutrów, Okej. mamy taki klimat, kutrownicy patrzą na mnie i pytają się, no, że kajak, Aron, o co chodzi. Nie są aż tacy sympatyczni, bardziej pytają z ciekawości. No i mówię, no, że jemy śniadanko i zaraz będę płynął dalej, że jesteśmy na 34 dniu. I oni się pytają ponownie, co, że za chwilę będziesz płynął? Mówię, no tak, że zjem śniadanie i płynę. No i kilka z nich postukali się w głowie, spojrzeli na siebie i ogólnie zakończyli tą rozmowę ze mną. Okej. Zaczęli rozmawiać i tak, no dobrze, zamówiliśmy to śniadanie i czułem w powietrzu, trochę wyszedłem na takiego, Że jesteś figo, fago, kozak? może nie kozak, ale Że cwaniakujesz. dali mi poczucie, że nie powinienem iść na wodę. Okej. Widać, że nic nie wpływa, nic nie wypływa, oni siedzą, piją kawę. W momencie, jak powiedziałem, że mam płynąć, to mam to poczucie, że spojrzeli na mnie jak na wariata. Okej. Jest zarzucony plan minimum, który muszę przepłynąć. Danego dnia musiałem przepłynąć 65 km. No i robi się godzina 10, cały czas wieje. Godzina 11, cały czas wieje. Pogodynka zapowiada, że wiatr się uspokoi. No i rzeczywiście wiatr się uspokoił, o godzinie 12 ruszyłem, ale swell się nie uspokoił. Że wyruszyłem, swell miałem cały czas z boku. Tą historię, jak byliśmy u tych RNLI, no oni nam tam zrobili ten wykład i później jak Seba ruszał, to ja mówię, teraz już na pewno go zgłosimy, pamiętasz? I byłam taka przekonana, że muszę, że po prostu jeny, powinniśmy być jednak Tym bardziej, zgodni. że to był dzień, gdzie właśnie wszyscy się pukali w głowę, wszyscy rybacy, Tak. wszyscy tam żeglarze, którzy czekali na lepsze warunki i jak usłyszeli, że Seba wypływa kajakiem, to się pukali w głowę, ale jak to, nie boisz się? Ale jak? Więc Tak. ja w poczuciu obowiązku mówię, nie, dobra, to go tam wezmę i zgłoszę. Ale wtedy, nie wiem czy ty... Ja z tyłu, tak, Tak. mówisz, się odezwałam, no okej, tylko pamiętaj, że mogą go przekonywać do tego, żeby jednak zawrócił. Że będą go przekonywać do tego, żeby się cofnął ze względu na warunki pogodowe. No i ja tak pomyślałam, położyłam na szali i mówię, nie chcę, żeby Seba był wkurzony, to go nie zgłaszamy. I może nie powinniśmy tego mówić, nie wiem, czy to się pojawi w filmie, bo nie było to może odpowiedzialne. No nie było odpowiedzialne, ale też pokazuje, że miałyśmy tak naprawdę też trudne decyzje do podejmowania w trakcie. Tak, czasami. No myślę, że ten cały support chłopaki pewno też czasami właśnie jak go wysyłali w takiej sytuacji. No to trzeba już zaufać temu zawodnikowi i modlić się trochę, żeby wszystko było dobrze, bo no nie sposób być takim bardzo ostrożnym w takich challenge'ach. Nie da rady. To jest całe... Trzeba ryzykować. Tak. Nie tylko jakby sam zawodnik musi ryzykować, ale my też trochę ryzykowaliśmy i mimo tego, że właśnie się zgadzaliśmy, że trzeba go zgłosić, że trzeba być odpowiedzialnym i przede wszystkim myśleć o bezpieczeństwie, no to jednak postawiliśmy na ryzyko i na to, że Seba sobie poradzi z tymi Tak. warunkami. No i na szczęście dobrze się skończyło, jak wiecie, no bo ukończył. Jest nadzieja, Nie bądź największy palec. jest nadzieja. No na takich jeszcze nie pływałem. Chyba nawet z brzegu. Słuchajcie, jak siedziałem w kajaku bokiem, to fala była tam. No co ty? Tak, na 4-5 metrów, nie? I jak później musiałem się obrócić już z falami, to jak mnie unosiło, to tak, nie? Tak, po prostu kurde było. I tak cały czas. Masakra, nie? A jak już myślałem, że koniec już uspokoiło, to nagle takie ogromna morze takiej piany, bo się prąd, zaczął wiać i do tego ten duży swell i się zaczyna taka pralka robić. Jakie tam przypłyny, nie?
zacząłem uciekać, a i tak mnie dorwało, nie? Tylko, że tak jakby ta mniejsza pralka, nie? I tylko... I jak już myślałem, że wszystko jest super, to się obrócił prąd i zaczął się wiatr i mówię, no kurwa, nie dopłynę, nie? I do brzegu i po skałach. Ojej. Jak to się wzięło tą plażę i się to było spokojnie, nie? No, bo ty teraz patrzysz, że nabierasz... No, to stąd to jest. Swell został za nami. Już Swella nie będzie. No może jakiś mniejszy, to już nie będzie Swell. Ale jak, nie? To taką jedną falę we forcie złapałem, a tutaj nie wiem, ze 100. I mamy dzień 35. I to jest kosmicznie ważny dzień, bo analizujemy z Michaelem, jaki jest plan minimum, gdzie muszę dopłynąć z prądem, który jest, bo wchodzimy w strefę, gdzie znowu są bardzo mocne prądy, czyli północ Irlandii. Muszę dotrzeć do punktu minimalnego, żeby mieć możliwość tego dnia przepłynąć do Szkocji, bo wiemy, że następnego dnia nie ma takiej możliwości. I ten plan minimum to jest 50 km. Prąd zaczyna się o 3 rano, więc support po raz pierwszy musi stać w nocy, nowy support. No dziewczyny szacun, w ogóle jak przypłynąłem, zrobiły jedzenie mega, rano też, wszyscy nawzajem się budziliśmy, ogarnęliśmy to tak samo sprawnie, jak robiliśmy wcześniej. Kapitan Ornoś po prostu zarządzał pach, 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 pięknie delegował wszystko, więc mimo to, że dosyć późno skończyłem, wyspałem się o 3:00, nawet mam tutaj na Garminie, ruszyłem na trasę 50 km, ale ponownie przepływam stresujące miejsce, bo mamy Belfast i jest, nie pamiętam ile, ale chyba 5 takich, 5 tras, które wpływa do Belfastu z możliwością, gdzie wpływają no, duże łodzie, promy, kontenerowce i tak dalej. Dopływając do tego przesmyku Belfastu, który jeśli się nie mylę ma chyba 20 km otwartej wody, to wpływają 2 promy, bardzo duże. Jeszcze już się robi jasno, wpływa jeden, wpływa drugi i to mnie troszeczkę uspokaja na tyle, że no jeśli 2 wpływają, no to nie będzie kolejnych. Widać z tego otwartego morza, że raczej nic nie płynie, więc wiem, że będę płynął te 20 km i raczej nic nie będzie wpływało, więc muszę tylko głównie obserwować lewą stronę, czy coś nie będzie wypływało. No mimo to, że jest stresująco, bo jesteśmy w tej zatoce, która ma 20 km i w każdym momencie może coś wpłynąć lub wypłynąć, to poszło tak, że przepłynąłem i nic nie wypłynęło i nie wypływało. Jak przepłynąłem 20, to za mną wypływał prom. Wow. Więc tego dnia trafiłem idealnie, mimo to, że tego dnia mocno wiało, to nie wiem, miałem duże szczęście, że w zatoce jakoś taki był kierunek wiatru, że osłaniało, że nie miałem wiatru, że dopiero jak przepłynąłem tą zatokę, to dopiero zaczęło wiać. I tutaj musiałem znowu zrobić ten myk, że się przykleiłem do klifów i bliziutko klifów ukrywałem się od wiatru i dobiłem na plaży, którą miałem dobić. Z taką wielką ulgą, że jestem tam, ale nadal z niepewnością, czy rzeczywiście będę miał możliwość przepłynąć do Szkocji, czy nie. Nie widziałem predykcji pogodowych. Pierwsza rzecz, telefon do Michaela, emocje i Michael mówi, szykuj się, masz kilka godzin przerwy, jak tylko prąd się obróci, czyli przed obróceniem prądu, godzinę przed, ruszasz do Szkocji i masz 200 km do mety. No pamiętasz tą panią jeszcze na tej plaży? Tam na tej plaży się dużo fajnych rzeczy takich zdarzyło, bo pojawiła się pewna taka pani z Francji, francuska i no, zaciekawiła się i zadała kilka pytań, o co chodzi, kto, dlaczego, jak, po co i puknęła się po głowie i powiedziała Polish people are crazy. To tak było i Seba się obśmiał jak nurka wtedy. Taki moment... To jest ten moment, gdzie pierwszy raz poczułeś, że się uda zrobić to poniżej 40 dni? Tak, to był moment, mamy 35 dzień i to był moment, że wow, to da się zrobić w 37. Jest milion rzeczy, które może się wydarzyć na odcinku 200 km, Tak. które wydaje mi się, że wiele osób
która mi kibicowała i wysyłała wiadomości, nie do końca była świadoma, że to jest aż 200 km. To nie jest 200 km na jeziorze lub na rzece. Mówimy tutaj o morzu w Szkocji, między wyspami i w czwartek ma przyjść znowu mocny wiatr. Dlatego ta presja przypłynięcia. Więc Ja tutaj wtrącę, bo to już jest czas, w którym ja oglądam Pineskę, a nie jestem tam na miejscu, nie? I oglądanie Pineski kompletnie nie oddaje tego, co się tam dzieje na miejscu. Ja pomimo, że no nieraz już widziałem, że Seba płynie 5 km na godzinę, 3, 12, różne te prędkości, to jak jest 12 wcale nie znaczy, że idzie super fajnie, tak. a jak jest 5 to wcale niekoniecznie zawsze znaczy, że jest super ciężko. Po prostu tak jest, nie? I trzeba się dostosować do morza i oceanu i ja patrzę na tą Pineskę i mówię, aha dobra, Seba na bank daje 100% i po prostu jest jak jest. I sam widziałem też te wiadomości, nie? Że na tej grupie ogólnej WhatsAppowej, że zostało 200 km, to teraz już 2 dni zrobione i coś tam tak, no trzeba z tym uważać, nie? To się bardzo łatwo się tak jakby ocenia, a tam po prostu może się zdarzyć, że będziesz 50 km z tych 200 robił półtorej dnia, a ostatnie 150 w jeden. Tak, ale no jednak pozostaje ta rada, że tego popołudnia mam przypłynąć do Szkocji, co jest, no kurde, 35 dnia wracam do Szkocji. Tak. Mam okno 4 dni, 4-5 dni, żeby przepłynąć 200 km i pobić rekord, więc jest ta radość, że jest to naprawdę blisko, mimo tego, że cały czas się uspokajałem, dobra, jeszcze dużo do zrobienia, spokojnie. Poza tym odcinek, który Michael mi wybrał, żeby przeprawić się z Irlandii do Szkocji, nikt jeszcze nie robił tak długiej przeprawy w tą stronę i nigdy nie robił nigdy nikt nie zrobił tego odcinka. Kajakiem. Czyli były różne przeprawy z samej północy Irlandii na jedno miejsce wyspy, z samej północy do kanału, który później wpływałem, ale tej trasy nigdy nikt nie robił, bo tam jest z tych top 3 mocnych prądów, to jest jedno z tych miejsc. Are you ready? I was born ready, motherfucker. Gdy ruszyłem o 3 po południu, zapowiadała się perfekcyjna pogoda. I taka była. Okej. Więc przerwa, którą mieliśmy, no, wyróżniała się. Byliśmy w magicznym, małym porciku. Piękna trawka, słoneczko. Było widać, że pogoda jest idealna. Nie ma ani jednej falki. Nie było już swellu. Swell został za nami. Tego popołudnia nie było grama wiatru. Było tak jak na Morzu Irlandzkim wcześniej. Było perfekcyjnie. Poza tym było widać Szkocję. Czyli ja miałem do przepłynięcia... A, w zasięgu wzroku była. W zasięgu wzroku była To Szkocja. się na mapie nie wydaje, ale no dobra. To było wow, czyli była taka widoczność, że widziałem Szkocję. Not mine. See you in the other side. See you. To co? See you in Scotland. Dawaj Seba. Jedziesz wąski z tematem. Go, 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 go! Woo! Lekko! Kuba poszła, jest dobrze. Czyli ja miałem za misję przepłynąć 70 km, ale z mojego punktu do Szkocji miałem 50. Wypływam godzinę przed obróceniem się prądu. Mimo to płynąłem naprawdę szybko pierwszą godzinę. Później prąd był tak mocny, że wiosłując, tylko wykonując ruch wiosłem, płynąłem 4 minuty na kilometr. Z załadowanym kajakiem. No tak, bo musiałeś... no bo tego nie powiedzieliśmy. Tak, Ty, przeskoczyłem troszkę. oni muszą wrócić promem, i tam jest potężny cypel, Tak. co sprawia, że oni nie dopłyną do Ciebie na nockę. Pierwszy. Czyli ja płynę kajakiem do Szkocji, ekipa zostaje, bo mają 2 godziny później prom. Po dopłynięciu promem, jeśli chcieliby dotrzeć do mnie, do tego punktu, gdzie byłem, musieliby 4 godziny jechać samochodem. Więc już wiemy, że ja na 2 dni zostaję sam. Wstępnie, zanim zaczęła się wyprawa, plan był taki, że ja pierwsze 2 dni miałem być sam,
ruszyliśmy wyżej, więc zostało tak, że 2 ostatnie dni mam być sam. Nie ukrywam, jest to fajne, bo przygoda, podsumowanie całości i jednocześnie troszkę taki niepokój. I zaliczyłeś wszystkie możliwe sposoby na spanie i lądowanie. Tak, więc to było mega. Fajne. Kajak zapakowaliśmy w teamie idealnie, wziąłem tylko to, co potrzebne. Ekipa przygotowała mi posiłki, po prostu idealnie już gotowe. Czyli To miałem już miałeś zalane te paczki? Zalane miałem paczki, zapakowane, opisane, 2 Red Bullki, 2 Coca-Cole, 3 śniadanka, 2 obiadki, cygarko jedno. O! Więc wypłynąłem i było bajecznie. Pływając do Szkocji, to uczucie takiej realizacji, że po przypłynięciu wszystkich krajów, tak, bo Anglia, Walia, Irlandia Północna i teraz dobijam znowu do Szkocji, jak tam dopłynę, zostaje 200 km, więc jest wow. 69 km zajmuje mi 7 godzin z groszem, dopływam, praktycznie robi się ciemno, rozpakowanie kajaka, rozłożenie namiotu poszło mi bardzo sprawnie, naprawdę miałem to fajnie opanowane, więc znalazłem chwilkę, żeby malutkie cygarko odpalić, scelebrować, z patrzeniem na tą piękną pogodę, więc magiczny moment, ale nie ukrywam, stresik, bo następnego dnia muszę o 3 rano wstać, żeby o 4 już płynąć, więc Pisaliśmy chyba nawet, pisałem do Ciebie wtedy i coś tam mówił, że już się pakujesz, zaraz idę spać, że to już było koło północy. Tak. I tutaj jakby ten stresik, że będę spał krótko, brakuje jeszcze 200 km, nie wiem do końca czego się spodziewać, tak następnego dnia ma wiać, ma być wiatr, mimo to, że będę schowany między wyspami. No dobrze, okazało się, że na maksa się wyspałem przez te 3 godziny. Wstałem, bardzo sprawnie poszło mi spakowanie, punkt 4 ruszyłem tak jak miałem ruszyć i dopływam między wyspę Jura i Isla. Jeśli się nie, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale tak jest. Isla, Jura, bardzo znane z różnych destylarni whisky i tam jest taki bardzo wąski kanał, który trzeba przepłynąć. Obliczone było, że mam przepłynąć ten kanał z prądem. I co, nie wyszło? Okazało się, że wyliczenia nie do końca się skleiły, Okej. bo jak byłem w połowie tego kanału, to woda się obróciła i ogromna moc wody płynie w drugą stronę. Ja przyklejając się do brzegu, udało mi się dopłynąć do jednego miejsca, gdzie jest jakakolwiek ludzkość tam, czyli do miejsca, gdzie przeprawiałem samochody z jednej wyspy na drugą. Jest jedna knajpa i nic więcej nie ma. Więc ja się tam rozłożyłem tym kajaczkiem, przebrałem się. O godzinie 12 otworzyli knajpę i koniec końców okazało się, że dobrze się wszystko złożyło, bo to było jedyne miejsce, w którym mogłem zjeść. A ogólnie przez te ostatnie dni mało jadłem, więc po prostu zjadłem wszystko, co było w tej restauracji, co zmieściłem. Jakby zupę, burger, deser, wypiłem piwo. I miałem taki odjazd cukrowy, że praktycznie prawie zasnąłem na siedzącym. Mówię, no nie mogę tutaj zasnąć, bo są ludzie, którzy jedzą. Wyszedłem i zaczyna padać. I wręcz spanikowany szukam miejsca, żeby zasnąć, bo czułem, że po prostu wszystko mi schodzi i zasypiam prawie na stojąco. I mówię, no dobra, nie ma gdzie się ukryć. Tutaj, dobra, co robię? Mówię, no lekko kropi, nic. Wyciągnąłem śpiwór, położyłem się wzdłuż kajaka na trawie, schowałem się w śpiwór, się przykryłem i zasnąłem. Okej, a padało bardziej później? Nie. Nastawiłem budzik i miałem okienko pół godziny, żeby spać, bo o 14 musiałem wypłynąć. Obudziłem się, lało. Ale to musi być zmęczenie, żeby Nie spać w deszczu. Nie robiłem zdjęć, nie nagrałem, ale obudziłem się, śpiwór był, lało. I teraz obudziłem się i muszę ubrać mokre rzeczy, żeby płynąć dalej. Z jednej strony patrzę, że jakby slack water miał być o 15, ale nie mogłem wypłynąć o 15, bo znowu bym wylądował po ciemku. A wiem, że jest możliwość przy brzegu płynąć pod ten prąd, bo ten prąd jest trochę słabszy, więc
Szybka akcja ubieranie mokrych rzeczy, ulubionych, neoprenik, najlepsze uczucie ever. Do tego ubieram mokre rzeczy, ale jeszcze do tego pada, więc wow, super emocje. To nigdy nie ubierał mokrej pianki, niech żałuje, że nie zna tego uczucia. Wspaniałe uczucie. Mokra, zimna pianka na ciało. Więc nie ukrywam, że te emocje z racji, że no, praktycznie widać metę, to jadę na kosmicznej adrenalinie. Bardzo się cieszę, że udało mi się spożyć tą ogromną ilość kalorii. Płynę, no i ruszam. Wypłynąłem z tego kanału, w miarę sprawnie to poszło. Mam piękny downwind, czyli mam falę i wiatr w plecy. Mijam jedną z wysp, która nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa. I mam punkt lądowania na około, czyli mam trasę do wykonania 60 km, żeby wylądować na plaży, bo jakby płynę do miejsca, gdzie mamy duży klif i w ogóle bardzo mało miejsc do lądowania i bardzo kamieniste miejsce. Jest taki moment, czyli końcówka przedostatniego dnia, że zrobiło się tak tragicznie na wodzie, ale tak tragicznie, że nie jestem w stanie tego opisać. Mogę tylko powiedzieć, że tak. Wiało w plecy, był swell w plecy, ale z racji, że wypłynąłem na otwarte wody, pojawił się swell, który szedł z Atlantyku już jakby za Irlandii. Czyli się skrzyżowały dwa? Wszystko się skrzyżowało. Do tego mamy bardzo długi brzeg klifów i to Się wszystko odbijają fale? się robi tylko że to nie była normalna pralka wody, bo to wszystko było 3 razy Silne. większe niż było wcześniej z tą siłą, bo jesteśmy znowu w miejscu, że są bardzo mocne prądy, więc odczucia nie do opisania. W głowie przerabiam całą procedurę wezwania pomocy, co bym musiał nadusić, do kogo wzywać radio. Wiem, że w tej okolicy jakby nic nie pływa, tam już nie pływają promy, nikt nie łowi ryb tam. Jestem znowu w Szkocji na bezludziu, nie? I mówię, no nie mogę wezwać pomocy, no bo jutro będę na mecie. I po prostu te kilka kilometrów trwało wieczność, żeby się Wezwanie wydostać. pomocy zdyskwalifikowałoby Cię z rekordu? Zdecydowanie tak. Jakby przez cały rekord nikt mi nie mógł pomóc z wody, nie? Więc tak, to by mnie dyskwalifikowało, więc nie robię tego, ale ten czas wydostania się z tej pralki, nie wiem, trwało to, wydaje mi się, z 2 godziny, a miałem wrażenie, że trwało to wieczność. Będąc już bliżej klifu, to się wyciszyło, znowu się schowałem między wyspami. Mijając ten klif, mam lądować 3 km dalej, wypatrzyłem camping, widzę namioty i szybko ściąłem i wylądowałem na bardzo fajnym campingu samoobsługowym. Okazało się, że udało mi się załatwić wodę, która była tam darmowa, udało mi się wykąpać bez ręcznika. Co zrobić, jak się nie ma ręcznika? Bierze się swój polar i wyciera się swoim własnym polarem. No tak. Więc zmontowałem namiocik, padał deszcz, wiało, ale piękne spanie, super, wiedząc, że jutro kończę. Jakby, no, że jestem blisko mety, mam tak naprawdę 60 km, nie, żeby nie pomylił, nie, większość. Mam 80 km do mety. Krótka wiadomość od Michaela, słuchaj, skup się bardzo, wypłyń punktualnie, czyli musisz ruszyć 4:30, żeby trafić na odpowiedni prąd. Pierwsze 30 km będzie trudne i później już masz z górki. Michael ma rację, było ciężko, ale nic. Gorsze rzeczy już były. Zdecydowanie, więc warunki są trudne, ale czuję się w nich komfortowo. Nawet nie muszę szukać komfortu, po prostu w tych warunkach się czuję komfortowo, co jest niesamowite. Szczególnie, że wiem, że to tylko ma trwać 30 km i że kończę dzisiaj. No i mamy dyszkę 20-30, mijam jeden klif, drugi klif, są trudne warunki, po 30 km się wycisza, nie ma fal, nie ma zgodnie z wiatru. obietnicą. Mówię, wow, mija 15 minut, znowu pojawiają się fale, znowu pojawia się wiatr.
kiedy koniec? I przez kolejne 10 km to trwa. Okej. No. Minęło 40 km, mijam kolejny klif, bo cały czas tam skręcam. Znowu się wyciszam, mówię, no dobrze, no Michael pomylił się 10 km, cisza, spokój, już teraz tylko do mety. Mija kilka minut i powtórka, déjà vu. Znowu fale, znowu wiatr, kosmos. Mówię, no nie jest tak źle, no ale już wystarczy, nie? No już... No się okazało, że to nie trwało 30, to trwało 50 km. No i mam 30 km do mety. Czuć, że to nie jest miejsce, że są prądy. Ta woda jest, mimo że były fale z boku, to było takie Płynięcie w już końcu. takie łagodne fale, słoneczko, miało padać deszcz, nie padał, miało być pochmurnie, a wręcz przebijało się słoneczko. No to na różnych myśli, że płynę od ponad miesiąca, że już jestem blisko mety, no że teraz już dosłownie wtedy no już nie mogło się nic praktycznie wydarzyć. No płynę, jest pięknie, milion emocji i tylko odliczam po prostu kilometry, żeby dopłynąć. Niezapomniana chwila. Wpływasz z powrotem na kemping, z którego wypłynęliśmy. Tam była bardzo No. ciekawa historia. Był pan właściciel kempingu? Spotkałeś się z nim? Właściciela kempingu nie było, był support, Betsy przyjechała i przyjechała ekipa z Polski. U nas w Niemczu jest pani, którzy są właścicielami Żabki, którzy mieszkali 20 lat w Anglii i mają znajomych, którzy są ze Szkocji. Czy gdzieś Okej. I poinformowali ich, że ja płynę i oni przyjechali mnie zobaczyć, jak docieram na To metę. wyprawa, no bo trzeba w Glasgow wylądować, Mega. dojechać. Dostałem od dziewczynek muszelki, dostałem taki piękny rysunek. Super. Przyszedł taki pan też, który był tam turystycznie i od 40 lat przyjeżdża w to samo miejsce na urlop. Okej. I w ogóle, żeby podsumować to okazuje się, że w całej zmianie tej lokalizacji na początku, bo Mieliśmy gdzie indziej mieliśmy startować. wystartować na północy Irlandii i przesuwaliśmy ten start, to wystartowaliśmy zdecydowanie w najładniejszym miejscu w całej Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że nie do końca byliśmy świadomi tego. Na początku. Na początku wy mówiliście, że na trasie samochodem było rzeczywiście pięknie, na wodzie też, ale te koniec trasy, te ostatnie 30-40 km, no było jak w raju. Woda była przezroczysta jak na Karaibach. Milion małych różnych wysepek, więc miło, że płynąłem między tymi wysepkami na końcu, to wszystko było widać, po prostu woda totalnie przezroczysta. No było magicznie, nie? Szczególnie, że dotarłem tam w takiej fajnej godzinie, o godzinie koło chyba 14, więc wynik był 36 dni, 6 godzin, 20 minut. Niektórzy podają 37 dni z racji, że zaczął się 37 dzień. Poprzedni rekordzista miał wynik 39 dni i 8 godzin, ale mówiono, że zrobił to w 40 dni. Dlatego niektórzy mówią, że ja zrobiłem w 37 dni i to jest jak najbardziej ok. Skończyłeś 37 dnia. Tak, W trakcie rekord pobity o praktycznie o równe 3 dni. No więc no, radość kosmiczna, milion różnych odczuć. Kilka razy popłakałem się jakby z pytań, która Betsy mi zadała w momencie, jak było szczególnie rzeczy o mojej chorobie aktywno-dwubiegunowej, o fundacji, o tym, co się wydarzyło na trasie, więc naprawdę duże emocje. Przeżyłeś. Tak, Przeżyłeś przygodę. Przeżyłeś w ogóle. przeżyłem w ogóle, tak. I to nie zdajecie sobie sprawy, jak challenge'ujące to jest. To nie jest tylko o wysiłku fizycznym, nie? To jest o zagrożeniu. No, zagrożeń było dużo. Tutaj mało opowiadaliśmy o tych zagrożeniach takich życiowych, ale one były rzeczywiście i było ich kilka.
no takich 3-4. No, jeden opowiadaliśmy o statku, no, strefy wojskowe, sytuacją z No, mgłą 2 żywioł. razy, klify, no więc było, no różnie mogło się to naprawdę skończyć. I tak, żeby podsumować, co by było, jeśli bym nie pobił rekordu, czy bym płynął drugi raz? Mówiłem, żebym nie popłynął, ale prawda jest taka, że nie wiem, bo trudno by mi z tym było, ale zdecydowanie no było to najtrudniejsza rzecz, którą zrobiłem w życiu. Was it because the low-lying island? Oh my God. Like you.